od rzeszki mi spadły wszystko. No nic, później pozbieramy. Schodzę do was z góry, bo właśnie bardzo dużo ważnych informacji tam przynoszę dla was. Ktoś tak kiedyś powiedział, że życie to jest zagadka i nie ma co się tam nad nią zastanawiać, bo i tak jej nie rozwiążesz. I know a lot of things, but I don't know about that. I'm not sure why. I właśnie, kurczę, ja się za późno dowiedziałem, bo już się zdążyłem pozastanawiać. Ja wam opowiem, o co tam chodzi w skrócie, żebyście wy już nie musieli tracić czasu nad tym. Bo rzeczywistość to są takie dwie rzeczy. To są rzeczywistość. On the first level, it's cheddar. On the second level, it's mozzarella on the second level. I podział na te dwa światy się tam wykształcił tysiące lat temu i ciężko się doszukiwać jakiegoś konkretnego momentu, kiedy to się stało, no bo to prawdopodobnie był jakiś proces. One eternity later. Ja bym się doszukiwał tego momentu gdzieś tam, kiedy nauczyliśmy się komunikować dokładnie, że tworzyć fikcyjne historie i je przekazywać komuś innemu. Żaden inny gatunek tak nie potrafi robić i w tym właśnie tkwi nasza siła i dzięki temu zdobyliśmy władzę nad światem. So what I'm doing right now is I'm making sounds with my mouth as I'm exhaling. I'm making tones and hisses and puffs, and those are creating air vibrations in the air. Those air vibrations are traveling to you, they're hitting your eardrums, and then your brain takes those vibrations from your eardrums and transforms them into thoughts. I hope. Right? I hope that's happening. So, because of this ability, we humans are able to transmit our ideas across vast reaches of space and time. Right? We're able to transmit knowledge across minds. Fundamentem wymyślonego świata jest opowieść. Opowieść wymyślona przez człowieka. Jakieś sztuczne porządki, które wydają nam się naturalne, no bo przecież istnieją już od tysięcy lat. I dzisiaj efektem tych opowieści są i religie, i kultury, i narody, i nawet pieniądze. Sztuczne jakieś wymyślone struktury, które funkcjonują dlatego, że są nam potrzebne do tego, żeby nadawać sens całemu społeczeństwu. And when I said, Jesus, 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 that tornado went up over his van. Można się sprzeczać, które z tych historii są dobre dla ludzkości, które są złe, które pchają świat w jakimś dobrym kierunku, a które czynią go trudnym do zniesienia. No ale nie można się sprzeczać co do tego, że te wszystkie historie zostały wymyślone przez człowieka na jakimś tam etapie jego ewolucji. No i trzeba też pamiętać o tym, że nie zawsze to, co dobre dla ludzkości czy dla naszego gatunku, jest dobre dla człowieka jako jednostki. Ta, która jest prawdziwsza, to jest właśnie ta, w której funkcjonuje człowiek jako jednostka. Czyli jego uczucia, ambicje, jakieś emocje, miłość. To jest właśnie ten jego mały świat, w którym on żyje i ten zewnętrzny świat. Oczywiście one oddziałują między sobą, ten wymyślony i ten prawdziwy, ale musicie wiedzieć, że to są dwa inne światy, że można je jakoś oddzielić od siebie. Ready, Joe? Now you write on this paper what I have taken from you. What have you lost? Write it! Write it! Wrong! Never had control. You only thought you had it. An illusion, tabby bourgeois. And what do you control? For sure, huh? The volume in your stereo, the air conditioning in your car. What else? What else? Hi. Another chance. You were nervous. Too much pressure. Try again. What have you lost? What did I take? Write it. Write it! You're a fool, Juha. Do you think you were free?
Where were you going at 2 o'clock today? Into the gym, right? In the morning, your wake-up call. In the middle of the night when you wake up sweating with your heart pounding. What is it that has you all tied up, Joa? Tied up in little knots? Is it ambition? Yeah. You're no mystery to me, boy. I used to be you. What have you lost? What did I take from you? Write it. Yeah. Congratulations. To, co faktycznie czujesz, nie ma wiele wspólnego z tym wymyślonym światem. Możesz tam płakać, jak stracisz pracę czy coś i będzie ci smutno, ale musisz mieć świadomość, że to też tylko element tego wymyślonego świata. Przecież nie straciłeś żadnych umiejętności ani żadnej wartości jako człowiek. To wszystko, co tam siedzi na zewnątrz, zawsze możesz odzyskać, a może będzie jakieś inne, lepsze, no nie wiesz. Cierpienie też istnieje, tylko chodzi o to, że nie musimy się przed nim bronić, czy uciekać, czy coś, tak już jest, musi być cierpienie. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Ale trzeba myśleć tak, że i w każdym cierpieniu też jest jakaś mała iskierka radości, czy tam nadziei. Nawet najgorsza, najsłabsza książka ma swoją dobrą stronę, tą ostatnią. Funkcjonujemy właśnie w tych dwóch światach, z których tylko jeden jest prawdziwy, ale to nie znaczy, że z tego drugiego możemy zrezygnować. Całe społeczeństwo funkcjonuje w tym wymyślonym świecie, a nasza egzystencja opiera się na relacjach z tym społeczeństwem. A oprócz tego, no to jeszcze ten wymyślony świat nadaje właśnie nam jakiś sens. A człowiek potrzebuje właśnie sensu i celu. Oczywiście możesz sobie zostać tam jakimś pustelnikiem, czy nomadem, czy coś, jeść jakieś robaczki, pić wodę deszczową i coś tam, no nikt ci nie zabrania. I nawet mi się wydaje, że tacy ludzie tam to mogą być szczęśliwsi niż połowa tych gdzieś tam zamkniętych willach z basenami. A ludzie mylą przyjemność z szczęściem. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Problemem tej naszej cywilizacji jest to, że mamy jakąś taką chęć do panowania i do dominacji. Oczywiście wchodzą tu w grę jakieś tam patriotyczne, kulturowe czy jakieś religijne konflikty, które mamy we krwi i od pokoleń są właśnie krzewione w nas ta nienawiść do innych. Przecież to wszystko jest przypadek, czy się urodziłeś tu czy tam, a jesteś takim samym człowiekiem. I już od kiedyś, odkąd pamiętamy, to właśnie tak to wygląda, że każda kultura jakoś próbuje przekonać drugą do swojej racji. Nasza opowieść jest prawdziwsza niż wasza i teraz musicie wszyscy zginąć i przepaść, bo nie macie racji. Nobody expects the Spanish Inquisition. Iśmy sobie wymyślili jakąś megalomanię. Jesteśmy jacyś wyjątkowi, specjalni, wybrani przez Boga. Coś wam powiem, mi się to wydaje, że to nie Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, tylko myśmy stworzyli Boga na swoje podobieństwo i do realizacji jakichś swoich potrzeb. Father, you came. Now look upon me, my children, and know me. Be ye not afraid. Blessed art thou, my children. That's God? Nam tu się wydaje, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, no bo nie istnieją żadne inne gatunki, które by były do nas podobne. No, może tam szympans, ale im daleko do naszej inteligencji. No, przynajmniej dość daleko, żebyśmy ich nie postrzegali jako jakiejś konkurencji i nie musieli ich tam powybijać z zazdrości.
Niektórzy sobie myślą, żeśmy po prostu powstali, tak stworzył Pan Bóg, tak już jak jesteśmy, Adasia i Awa. Inni uważają, żeśmy powstali w wyniku ewolucji. Darwin tak powiedział, żeśmy z jakiejś małpy się ewoluowali na takiego kogoś, co jesteśmy dzisiaj. Tylko my sobie myślimy, że my byliśmy jakąś super specjalną małpą, która właśnie była lepsza niż wszystkie inne. Ale z tego co dzisiaj wiemy, no to nie do końca tak było, no bo były w naszym gatunku inne małpy, inne homo, były neandertalczyk, był jakiś australopitek czy coś i niektórzy sobie myślą, że to tam jedno z drugiego się ewoluowało i tak dalej, ale to podobno właśnie nie do końca tak było. Tylko może byliśmy o krok przed nimi i ta nasza chęć dominacji właśnie sprawiła, żeśmy eksterminowali ich wszystkich, bo przecież my jesteśmy wyjątkowsi niż oni. I żeśmy zostali jedyni w swoim rodzaju, no. W przenośni i dosłownie, wiecie, rodzaju homo. Przez ostatnie 100 lat liczebność świata się podwoiła. Whoa, that's a genuinely shocking fact. Żeby pierwszy miliard ludzi osiągnąć na świecie, potrzebowaliśmy tam kilkadziesiąt tysięcy lat. A dzisiaj każdy kolejny miliard ludzi przybywa co 20 lat. A jedyne duże zwierzęta, których jest więcej niż ludzi na świecie, to te, które traktujemy jak przedmioty, żeby utrzymać swoją dominację. Czyli mówię o jakieś tam świnie, bydło, kury i takie tam różne. One się przecież tylko rodzą po to, żeby je tam naspać sterydami, żeby szybko urosły i zabijamy i jemy. I całe swoje życie od urodzenia do śmierci spędzają w klatce, która jest niewiele większa od nich samych. I co z tego, że jako ewolucyjnie to są na szczycie hierarchii, bo zrobili najwięcej swoich kopii DNA ze wszystkich innych gatunków, skoro całe ich życie jest cierpieniem. W gruncie rzeczy my się niewiele różnimy od tych wszystkich krów tam na ubój czy kurczaków do KFC. Jakby tak spojrzeć z lotu ptaka na te nasze miasta, to też są takie wielkie farmy po prostu, a te bloki to są takie klatki, gdzie jesteśmy właśnie pozamykani i nas wypuszczają, żebyśmy rano szli do pracy, tam spełnili swoją powinność wobec społeczeństwa, do której jesteśmy przystosowywani od urodzenia. I później możemy wracać tam do swoich klatek i coś tam sobie robić w wolnym czasie, żebyśmy mieli właśnie wolność oczywiście. Do you see how that's incredibly offensive? Yes, I do. That's why I said it. To wszystko jest tylko taka iluzja. Iluzja wolnego wyboru, według której nie musisz rano przecież wstawać i iść do pracy, a jednak wiesz, że musisz, no bo na tym to polega. Jej, żebyśmy się dobrze rozumieli, ja nie chcę zabrzmieć jak ktoś, kto całkowicie dyskryminuje pojęcie pracy. To nie tak. Praca też może nadawać nam sens. Jeśli idziesz do pracy i czujesz się spełniony i lubisz to, co robić, no to świetnie. No to o to właśnie chodzi, żeby szanować to, co się robi i cieszyć się z tego. I czasami praca daje nam właśnie taką radość. Ale jeśli ty tam się rano budzisz i już tylko myślisz o tym, żeby wrócić z tej pracy i położyć się na kanapie, no to już tak fajnie nie jest. No to już wtedy można powiedzieć, że jesteś trochę niewolnikiem takim z własnego wyboru. To wtedy już trzeba się zastanowić.